To jest Fanaberia. Droga Fanaberia. Za cenę tego Priusa możesz bez wysiłku kupić 2 Skody. A teraz powiem Ci, dlaczego mimo wszystko Prius to dobry pomysł. Po pierwsze, to jest hybryda typu plug-in. Moim zdaniem najlepszy wariant hybrydy teraz. Dlaczego? Jak wskazuje nazwa, można wpiąć ją do gniazdka. Wystarczy normalne gniazdo elektryczne przed domem, przed biurem, gdzieś w mieście. Baterie naładują się w pełni w ciągu 3 godzin lub szybciej, jeśli gniazdko jest specjalne. Długo? Czy ja wiem, a ile czasu zwykle spędzasz w biurze? Nie wiem, czy to był gołąb. Po drugie, ładowanie w biurze nie musi być konieczne. Nowy Prius plug-in ma ponad 50 km zasięgu po naładowaniu, więc z dużym prawdopodobieństwem dojedziesz do biura i z powrotem do domu. Chcesz jechać obwodnicą? Nie ma sprawy. Prius na prąd pojedzie nawet 135 km na godzinę. Gdyby zasięg się jednak skończył, masz silnik spalinowy, który napędzi samochód. Możesz nim też naładować baterię. Po trzecie, tak naprawdę jazda na prąd jest najlepszą częścią jazdy tym Priusem. Wtedy jest szybki, zwinny i bezszelestny. Jest też wyjątkowo zwrotny jak na tak duży samochód. Kiedy tylko przełączysz się na klasyczne zasilanie, samochód wyraźnie zmienia się w bardziej oporną, leniwą wersję. No i ten dźwięk. O Boże. Po czwarte, osiągnięcie tych 50 km zasięgu, o których mówiłam, nie jest okupione komfortem. Jeździłam Priusem w gorące dni, klimatyzacja była cały czas włączona, a ja robiłam bezszelestny objazd sklepów. A skoro o klimatyzacji mowa, można ustawić wstępne schłodzenie albo nagrzanie samochodu przed planowanym odjazdem. W lecie szczególnie przyda się przycisk AC na pilocie. Działa. Ten typ tak ma. Po piąte, Prius plug-in jest autem 4-osobowym. Taka konstrukcja. Ale tak z ręką na sercu, jak często potrzebujesz wozić więcej niż 3 osoby? Z tyłu są oczywiście ISOFIXy, więc możesz tam wpiąć foteliki dla dzieci. Nie ma sterowania klimatyzacją, ale jest wejście 12 V. Po szóste, bagażnik nie jest największy. Tutaj siedzą baterie, więc cała przestrzeń dostępna dla nas ma pojemność 360 litrów. Tak, to nie jest samochód, którym 4-osobowa rodzina pojedzie na 2-tygodniowe wakacje, chyba że naprawdę umiejętnie się spakuje. Ale 3-osobowa nie będzie miała z tym żadnego problemu, najwyżej jedna torba będzie jechała z tyłu. Po siódme, mówiłam już o tym, jak przyjemnie jeździ się Priusem, ale pewnie chcecie wiedzieć, jak wyglądają potencjalne oszczędności. Możemy przyjąć, że średnie zużycie paliwa wynosi jakieś 1,5 do 2 litrów na 100 km. Bak ma pojemność 43 litrów, więc jak nie trudno policzyć, przejedziemy na nim prawie 2000 km. Tyle tylko, że w międzyczasie ładujemy samochód z gniazdka, więc paliwo jest tylko zasilaniem rezerwowym, no i jadąc na paliwo możemy doładowywać baterię. W sprzyjających warunkach samochód będziesz tankować raz do roku, a na stację wpadać tylko na myjnie. Cena ładowania z gniazdka w dużym uproszczeniu to około 20% ceny tankowania benzyny. Wychodzi tanio. Po ósme, a co z komfortem jazdy? Mówiłam już o klimatyzacji. Jest super wydajna. Jest też nawigacja, nadal trochę retro wizualnie, ale bez zarzutu jak chodzi o działanie. Nie mam też zastrzeżeń co do ilości miejsca. Są uchwyty na kubki, jest miejsce do ładowania telefonu indukcyjne, ale oczywiście można też wpiąć się na kablu.
I jasne, to nie jest jakaś szalona jakość, pokrycie skórą z młodej górskiej owieczki i tak dalej, ale to jest maksimum funkcjonalności przy zachowaniu zasad estetyki. Prius Plug-in jest szybki, zrywny, komfortowy do poruszania się po mieście i w okolicach. Pojedziesz nim też w trasę. Nie bije rekordów pakowności, ale jak chodzi o zużycie paliwa, nie ma konkurencji. Zdaję sobie sprawę, że cena tego egzemplarza, 170 000 złotych, może przerażać albo śmieszyć, ale pomyśl o tym tak. Nie musisz kupować samochodu. Weź go w leasing, po kilku latach oddaj auto i weź następne, a w międzyczasie płać tylko ratę, nie martwiąc się o koszty tankowania. Chcesz czy nie, do tego dążymy i za kilkanaście, kilkadziesiąt lat większość aut będzie elektrycznych. Czas zacząć się przyzwyczajać. Kupiłabyś samochód hybrydowy? Jaki? Daj mi znać w komentarzu. Nie zapomnij ocenić mojego wideo. Daj łapkę w górę, jeśli Ci się podobało. Kliknij też dzwoneczek, żeby nie przeoczyć żadnego wideo ode mnie. Nowe testy samochodów w każdy czwartek o tej samej porze. Dzięki i do zobaczenia.